Witajcie ponownie. Dziś pokażę Wam fajny pomysł, jak zrobić sałatkę w formie tortu. Jest naprawdę pyszna, do tego kolorowa i naprawdę pięknie prezentuje się na stole. Każdy z Waszych gości będzie chciał sięgnąć po kawałek. Dobrałam specjalnie składniki, tak żeby do siebie super pasowały i naprawdę wyszło pysznie. Polecam i zapraszam po przepis. Przygotowanie naszej sałatki zaczynamy od upieczenia ciasta szpinakowego. Mam szpinak rozmrożony. Każdą kulkę jeszcze możemy odcisnąć z nadmiaru wody. Przełożę sobie go do blendera, bo to jest mój szpinak, nie jest mocno rozdrobniony. Jest w takich drobnych kawałkach. Tego szpinaku potrzebujemy około 400 gramów. Do szpinaku dodam sobie 4 żółtka. Białka ubiję za chwilę. Dodam sobie również około pół łyżeczki soli. Dwie łyżki mąki pszennej. I 2 ząbki czosnku. I zmiksujemy. I gotowe. Teraz ubijamy białka ze szczyptą soli na sztywną pianę. Przekładamy masę szpinakową do miski i dodajemy do niej pianę z białek. Mieszamy dokładnie. Masę przekładamy na blaszkę od piekarnika wyłożoną papierem do pieczenia. I rozcieramy cieniutką warstwę na całą powierzchnię. Stawiamy do piekarnika rozgrzanego do 170 stopni i pieczemy przez około 20 minut. Ciasto szpinakowe upieczone, musimy je teraz wystudzić. W międzyczasie ścieramy na tarce jarzynowej o grubych oczkach pieczarki, pół kilograma. Na patelnię dałam odrobinę oleju i podsmażę na nim pieczarki. Podsmażone pieczarki doprawiamy jeszcze solą i pieprzem. Mieszamy i studzimy. Musimy teraz z ciasta zdjąć papier. Delikatnie, żeby nie rozerwać. Ciasto przekrajam na 2 równe części. I odkładam na razie na bok. Pieczarki już mi wystygły, więc możemy robić masy do naszego sałatkowego tortu. Pierwsza masa będzie się składała z szyneczki drobno pokrojonej drobiowej, którą sobie już przygotowałam. Dodam jeszcze drobno pokrojony szczypiorek, tak pół pęczka. Drugie pół zostawię sobie na później do dekoracji. Dodam do szynki.
I jeszcze paprykę pieczoną bez skórki. Można taką kupić w sklepie albo zrobić samemu. Nazwałam już tak w innych przepisach, na przykład w tym, co teraz widzicie, link na górze. Jeśli nie macie takiej papryki, spokojnie możecie użyć również zwykłą, słodką paprykę świeżą. Do masy dodam również łyżeczkę musztardy. U mnie akurat miodowa, ale to już taką, jaką macie pod ręką. I majonez. Łyżkę, dwie, tak żeby nam wszystko porządnie połączyło. Mieszamy. Więc jedną masę mamy już gotową. Teraz drugą. Ser żółty 30 deko. Starłam na tarce o drobnych oczkach. Dodam do tego ząbek duży lub dwa małe czosnku. I również majonez. Tego majonezu też około 2 łyżek, tak żeby nam 2-3, tak żeby nam dobrze skleiło ser. I gotowe. I ostatnia masa. Pieczarki przestudzone. Do pieczarek dodam pół czerwonej cebulki, którą pokroję w kostkę. Do masy dodaję również około 150 g serka kanapkowego. Dodajemy również około 2-3 łyżek majonezu. Mieszamy wszystko dokładnie. I gotowe. Możemy składać nasz tort. Zaczynamy od znalezienia jakiegoś półmiska, deseczki, na którym ten tort będzie stał, gdzie będzie idealnie pasowała jego wielkość. Kładziemy pierwszy placek szpinakowy i pierwszą warstwę masy. U mnie pójdzie najpierw pieczarkowa. I rozprowadzamy po naszym cieście. Na to układamy warstwę z tostowego chleba. Jedną przy drugim. Na to wykładamy warstwę z szynki. Wygładzamy również i rozprowadzamy po całej powierzchni. I gotowe. Na wierzch układamy kolejną warstwę szpinakowego ciasta. Jeśli chcecie zaoszczędzić czasu, możecie również zrobić same warstwy z tostowego chleba. Ale ten szpinakowy dodaje nie dość, że pięknego koloru, to jeszcze dużo smaku. I na wierzch wykładam warstwę serową. I również rozprowadzamy po wierzchu. Teraz jeszcze brzegi. Możecie tak zostawić lub posmarować jak masą tort, ale majonezem. W sumie na sałatkę zużyłam około 800 ml majonezu. Nie polecam zamieniać na jogurt, bo jogurt lubi podejść wodą, a w tej sałatce to nie będzie się sprawdzać. Wierzch udekorujcie dowolnie. U mnie pozostały szczypiorek i plastry ugotowanego na twardo jajka. Ale to już wszystko zależy od Was, co akurat macie pod ręką i co lubicie.
Teraz jeszcze zawinę moje ciasto w folię spożywczą, żeby nie obeschło. Dokładnie. I schowam do lodówki. Ciasto wstawiamy do lodówki minimum na kilka godzin. Ja robię je zazwyczaj dzień wcześniej, żeby wszystkie warstwy zmiękły i przeszły smakiem. Na drugi dzień zdejmijcie folię i można kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to próbujcie zrobić taki w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTubie. Do usłyszenia!